Witajcie! Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w codziennym komentarzu dnia. A dzisiaj wyjątkowy odcinek. Wiele z Was prosiło nas o różne rzeczy i spełniamy Wasze prośby i marzenia. Tak, ja się miałem przywitać. Dobra, proszę. Nieważne. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie afery, przynajmniej tak nam się wydaje, wszystkie afery, które widzieliśmy w Rosji w ostatnich miesiącach i pora by było to wrzucić właśnie na jedną tablicę. Przygotowaliśmy ją, zresztą widzieliście pewnie na miniaturce i robimy to po to, abyście mogli podać te informacje dalej. Bardzo często pojawiają się w mediach informacje, że Rosja ma się świetnie, a wy możecie nie pamiętać tych wszystkich afer, które się wydarzyły, więc zrobiliśmy to za was i złożyliśmy to w jeden odcinek, tak żeby ułatwić. I rozpoczynamy, mam nadzieję, akcję, która się przyjmie. Akcję pod tytułem Oglądam Kremlinkę. I jeżeli będziecie kiedyś rozmawiać... dłużej pokazać. Tylko. O, proszę bardzo. I jeżeli będziecie dłużej kiedyś rozmawiać z kimś i będziecie próbowali wytłumaczyć mu sytuację w Rosji, ale zabraknie wam po prostu argumentów, gdyż tego jest tak dużo i rozwleczone w czasie, że możecie gdzieś tam zapominać, to wtedy pamiętajcie, ten odcinek puszczacie w jednym miejscu, te afery, które sobie wypisaliśmy, dzisiaj omówimy oraz omówimy związki przyczynowo-skutkowe i pewne schematy, które się pojawiają praktycznie przy każdej z tych afer, więc myślę, że będzie to odcinek bardzo pożyteczny. Pawle, chcesz coś dodać? Tak, myślę, że możemy zaczynać. Pokażemy wam, jak to wyglądało. Część z tych afer, myślę, że jako jedni z pierwszych opisywaliśmy, zgłaszaliśmy, począwszy od chyba taką pierwszą aferą, to była afera paliwowa, taka większa, chociaż no tutaj możemy dyskutować, tak, która była pierwsza, czy afera lekowa, czy afera paliwowa. Tak. No tak. Bo w sumie też walutowa, a więc mieliśmy takie trzy, które w którymś momencie zaczęły istnieć. No i może sobie omówmy troszeczkę, bo nie każdy, jeżeli ktoś oglądał od początku nas, czyli od lipca, a w tym składzie z Mateuszem jesteśmy od lipca, to pewnie pamięta każdą z tych afer, o co tam mniej więcej chodziło. Natomiast dla osób, które tego nie robiły, nie oglądają jeszcze nas regularnie, do czego zachęcamy, żeby mieć najświeższe informacje i prawdziwe dane z Rosji, a nie te, które jacyś dla was analitycy obrobili i próbują wam wmówić, że to są dane, a często to jest nie dane, tylko jakaś analiza i często związana z jakąś propagandą, czy prorosyjską, czy jakąś inną, tak? To co, jeszcze raz może tablica i zaczniemy sobie omawiać. Ja mam taką propozycję. Tak, ja chciałem powiedzieć, że rozwiązujemy te odwieczne pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. U nas i w Rosji pierwsza była kura, ale przed tym, zanim nastąpiła kura, mieliśmy aferę paliwową. Wydaje mi się, że to była taka, od której moglibyśmy zacząć. I co się wydarzyło? Kiedy to się wydarzyło? Z tego co pamiętam, sytuacja z brakiem paliwa zaczęła się w trakcie plonów, tak? Gdy traktory miały wyjeżdżać na pola, aby rozpocząć żniwa, to w regionach zaczęły się pojawiać braki, to też jest fajne sformułowanie, pojawiły się braki w paliwach. Z czego to wynikło, Pawle? Wiesz co, ja bym się jednak cofnął, jeżeli chodzi o aferę paliwową, bo ty już jak gdyby wchodzisz w niedobory, a tak. Według tego schematu, to schemat jest inny. Schemat zawsze jest taki, że na początku pojawia się wzrost cen. I jeżeli chodzi o paliwa,
bo te niedobory to jest któryś etap, nie? I czasami afera jest widoczna w momencie właśnie, gdy są niedobory, natomiast zawsze możemy obserwować tak wzrost cen, potem coś się dzieje, zaraz do tego schematu przejdziemy i potem właśnie niedobory, potem znowu coś się dzieje, tak, tam najczęściej Putin jest zawsze zaangażowany we wszystkie afery, to też jest bardzo ciekawe, nie ma afery w Rosji, gdzie nie ma Putina, to znaczy nie to, że on je generuje, tylko on musi rozwiązywać te problemy. Paweł, on je generuje. Umówmy się. No tak, ale nie bezpośrednio, tak? Nie siedzi, to teraz, dzisiaj to puścimy taką aferę, tak? To wynika z tego, że jest wojna i ta wojna generuje tak naprawdę te afery. Natomiast w przypadku paliwowej wszystko się zaczęło od tego, że pojawił się szary eksport i pojawiła się zwyżka cen. Tak? Pojawiła się zwyżka cen, ta zwyżka cen była powodowana szarym eksportem oraz zabraniem tłumika paliwowego firmom. Czyli to teraz w dwóch zdaniach powiedz, co to oznacza szary eksport i tłumik paliwowy, ale popraw mikrofon, bo troszeczkę słabo cię słychać. To dziwne. Dobrze, teraz lepiej? No zobaczymy. Jeżeli chodzi o szary eksport, to jest eksport, który był i jest, bo ta akurat afera nie została do końca rozwiązana, tylko tymczasowo ze względu na zmniejszone zimowe zapotrzebowanie. W tym momencie mamy pewny taki status quo, jeżeli chodzi o tą aferę. Natomiast jeżeli chodzi o szary eksport, to jest eksport towarów kupowany na rynku krajowym i eksportowany poza dotychczasowymi kanałami. Czyli jakiś artem rosyjski biznesu kupuje paliwo, które jest skierowane na rynek krajowy, bardzo często z dopłatą od rządu, żeby to paliwo na rynku krajowym było tańsze i wywozi to paliwo za granicę, na przykład do Turcji, do Kazachstanu, na Białoruś, na jakiś inny kierunek. I do tej pory było to legalne, dlatego mówi się, że to nie jest teoretycznie nic nielegalnego, tylko mówi się, używa szary eksport, czyli poza dotychczasowymi kanałami eksportowymi. I tak było w przypadku paliw, co spowodowało i napędziło ceny. Więc mieliśmy takie dwa czynniki, które powodowały, że ceny hurtowe paliw na rynku zaczęły rosnąć. Chodziło o to, że firmy chciały sobie wyrównać to, co straciły na tłumiku paliwowym z jednej strony, a z drugiej strony mieli zapotrzebowanie, bo ktoś kupował cały czas dosyć duże ilości na rynku krajowym. Dzięki temu mieli zapotrzebowanie na swoje towary, no i mogli podnosić te ceny i tak byli chętni, którzy to kupowali. Jaki był efekt tego? Efekt był końcowy taki, że wzrost cen na stacjach oraz niedobory towaru, bo to bardzo często te niedobory przy aferach występują. I my sobie to omówimy przy następnej jeszcze aferze, ten schemat, bo on też jest ciekawy. Natomiast druga afera, o którą się pytałeś, to afera, pytałeś o paliwową, jeszcze drugą, tak? Tu była lekowa i paliwowa jako te, które rozpoczęły. Tak, lekowa, tam schemat trochę podobny, ale inny, bo powody inne, zachodnie koncerny wycofują i wycofały się z Rosji ze względu, no w sumie nawet nie na sankcje, bo sankcji na leki nie ma, ale zaczęły oceniać rynek rosyjski jako nieperspektywiczny, który nie będzie rozwijał się przez następne lata, a dostarczanie komponentów i gotowych leków do Rosji jest utrudnione. No i stwierdziły, że nie będą tego robić, że będą ograniczać. I po kolei mieliśmy informacje o niedoborach poszczególnych leków. To były czy na raka, czy dla diabetyków. No i tu mieliśmy podobny schemat, bo bardzo często jak mówimy o tych aferach, to na początku wzrost cen i to obserwowaliśmy, potem zaprzeczenie bardzo często, potem mamy
bardzo często znowuż wzrost cen, mamy niedobory i tak dalej. Najczęściej w którymś momencie włącza się Putin. Właśnie, tak bo tu warto powiedzieć, że przy aferze lekowej na przykład zaprzeczenie, to nie było zaprzeczenie do prasy, tylko zaprzeczenie w twarz Putinowi na spotkaniu, gdzie on musiał wyciągać kogoś tam z kapelusza, który mówi, no ale nie, jest zupełnie inaczej niż mówicie, nie? Więc... Mateusz, sprawdź, czy nie masz przełączonego mikrofonu na słuchawki. Gdzieś coś troszeczkę trzeszczy. Dobra. Dobrze. Tak, no i to była taka druga afera, która de facto nie jest do końca rozwiązana. Dlaczego? Dlatego, że ona następuje, że tak, jest brak konkretnego leku, potem jest reakcja władzy. Tu widzimy, że władza jest bardzo reaktywna. Nie działa proaktywnie na rynku, nie rozwiązuje tych problemów, przyczyn tych problemów, tylko stara się zmniejszać i niwelować skutki. Tak. Chyba się zgodzisz. Tak, może pokażesz cały ten schemat, jaki rozpisałeś. Tak, bo myślę, może przejdźmy do schematu, bo to też jest ciekawe, jak to najczęściej wygląda, jeżeli chodzi o ten schemat. I tak, na początku najczęściej mamy wzrost cen. Tak mieliśmy przy paliwach, tak przy ostatniej aferze kurczakowej, jajowej. Potem jest zaprzeczenie. Rząd najczęściej mówi, że wszystko jest pod kontrolą, że nie ma żadnego problemu. Że nie ma też wzrostu cen, jest bardzo często mówione. Tak, że i tam się korzysta bardzo często z danych Roστatu, które mówią, że ten wzrost cen jest albo go nie ma, albo jest minimalny i tam pokazuje się różnego rodzaju dane. Następny etap to jest odczekanie, może się ta afera sama gdzieś tam zakończy, ucichnie po tym zaprzeczeniu. Mamy znowuż wzrost cen. Ten wzrost cen na tyle jest dotkliwy, że już mamy pierwszą reakcję Putina. Czasami tutaj pojawia się wcześniej jakiś niedobór, natomiast mamy najczęściej najpierw ten wzrost cen, zaprzeczenie, wzrost cen, Putin, gdzie jest jakaś informacja. Putin mówi najczęściej, że żeby się ktoś temu przyjrzał, nie? Że pojawiają się sygnały, że na przykład rosną ceny paliw i żeby osoba odpowiedzialna przyjrzała się temu. Jest taki komunikat na takiej zasadzie, nie? I najczęściej rząd albo instytucje państwowe zaczynają przeprowadzać kontrolę. Tak. Czyli nie rozwiązuje się problemu, tylko kontroluje się producentów, sieci handlowe, no bo albo są winni producenci, albo winni są spekulanci, albo winni są sieci handlowe. No szuka się winnych, tak? Jak to ogólnie wszyscy są wtedy spekulantami, bo to wtedy wszyscy narzucili sobie niezdrowe marże, każdy chce nieuczciwie zarobić, no szuka się winnych po prostu nie w rządzie i nie w działaniach rządu, tylko gdzieś na zewnątrz, nie? Gdzieś na zewnątrz, tak. I tu jest bardzo często wykorzystywany do tego urząd antymonopolowy. On prawie w każdej aferze gdzieś bierze udział. Ostatnio mamy tą różnicę, że prokuratura jest włączona, więc to jeszcze wyżej, ale oczywiście ten FAS tak samo jest włączony. Potem mamy niedobory, bo dlaczego? Dlatego, że tutaj, tak jak było w aferze paliwowej, niedobory zaczęły się nie w momencie, kiedy ten wzrost cen nastąpił, tylko największe niedobory zaczęły się po kontrolach służby antymonopolowej, która zaczęła nakazywać i straszyć koncerny, prywatne firmy różnego rodzaju karami. No i co niektórzy stwierdzili, że w takim razie oni będą ograniczać, inaczej to sprzedawać, no i pojawiły się różnego rodzaju problemy, tak? Czyli ten na przykład benzyna była butelkowana, były specjalne godziny, gdzie była dostępna, no różnego rodzaju problemy z dostępnością danego towaru. Tak. Potem najczęściej jest to znowuż nagłaśniane w prasie, jest kolejna reakcja Putina. Po tej reakcji Putina widzimy pogłębienie problemu. Tak jakby wszystko dostaje katalizatora, nie? Że trzeba jeszcze coś szybko zrobić, bo za chwilę będzie zakaz. Wiesz o co chodzi, że przedsiębiorcy już wiedzą,
że to jest że było wystąpienie ostatnim... już drugie Putina, a więc i ten problem się pogłębia. Albo pogłębia się panika, albo producenci na przykład nie produkują, albo produkują po innej cenie, po tej właśnie zawyżonej, bo jest ostatni moment, że coś się wydarzy. I potem faktycznie rząd reaguje najczęściej nadmiarowo, wprowadzając zakaz. Tak mieliśmy w przypadku afery zbożowej, która jeszcze nie wybuchła, ale za moment wybuchnie, gdzie został wprowadzony zakaz, jeżeli chodzi o durum, mąkę durum, ale tak było na przykład, jeżeli chodzi o aferę, której nie mamy, a która może nie była taka duża, afera ryżowa, bo zakazy dotyczące ryżu również się pojawiły ze względu tak samo, tylko że może to nie jest tak popularne, no bo wiadomo, że ten ryż tylko w kilku regionach Rosji jest bardziej spożywany. Natomiast mamy zakazy pojawiały się i przy paliwach, i przy kurczakach. Tak, przy paliwach mieliśmy, tak, przy kurczakach jest zakaz eksportu. Ta paliwowa jest tutaj, tak, piękny zakaz od 21 września, tam 1,5 miesiąca, nie można było paliw eksportować. Czy to rozwiązało problem? Nie, no problem został rozwiązany dopiero, częściowo rozwiązało, natomiast no problem się rozwiązał, jeżeli chodzi o paliwa, ponieważ przywrócono ten tłumik paliwowy. Tak. I najczęściej po tym, jak jest ten zakaz lub dodatkowy import, bo czasami jeżeli brakuje jakiegoś towaru, to tak jak w przypadku jaj, proponuje się dodatkowy import. Tak, o tym sobie będziemy mówić. W przypadku jaj już wiemy, że w tym momencie 17 firm z Turcji dostało pozwolenie na eksport jaj do Federacji Rosyjskiej, 4 są w kolejce, no i jeszcze się mówi o firmach z Unii Europejskiej. Zobaczymy, czy to zostanie też wdrożone. Następuje ogłoszenie zwycięstwa, także dany problem został rozwiązany, no i tu Putin na końcu też występuje i mówi, że już tego problemu nie ma, wszystko jest pod kontrolą. Co nie oznacza, że za każdym razem ten cykl się kończy, bo tak jak w przypadku leków mamy kolejny lek, który wpada na tą ścieżkę, a w przypadku towarów bardzo często my tymczasowo zalewamy problem jakimś rozwiązaniem takim tymczasowym i wcześniej czy później ta afera może do nas wrócić. Tak, wróćmy na naszą tablicę i spróbujmy teraz ruszyć temat afery podróbkowej, bo to jest afera, która ma wiele twarzy. Mieliśmy podróbki na przykład części samochodowych, które były fatalnej jakości, mieliśmy afery, gdzie 50% olejów silnikowych to są towary podrobione i najprawdopodobniej nie spełniają żadnych norm. Mieliśmy aferę podróbki kawioru, gdzie chyba 40% kawioru sprzedawanego w Rosji jest podrobione. No i tych afer takich na zasadzie afera Coca-Colowa, gdzie się podrabia właśnie takie napoje gazowane i to jest afera... No tak, ale wiesz co, bo tak poruszasz przy podróbkowej te mniej istotne produkty. Jeżeli chodzi o produkty najbardziej istotne, jeżeli chodzi o aferę podróbkową, to są alkohole. Tak, też. I tego problemu nie rozwiązano. Innych to bardzo mocno rezonuje. Też nie. Właśnie chciałem powiedzieć, że tu jest bardzo dużym wspólnym mianownikiem to, że to jest afera pączkująca i ona się pojawia w różnych miejscach, natomiast nie jest rozwiązana na ten moment i chyba ona będzie nierozwiązywalna. To znaczy jest pomysł wprowadzenia w przyszłym roku jakichś znaczników na produkty, które będą niby oryginalne, a które nie. Natomiast jak to wyjdzie w praktyce, ciężko stwierdzić, a no, wiesz, do tego jeszcze są 4 miesiące, nie? Mamy to znakowanie, tak? Czyli to etykietowanie, gdzie wiadomo, że jeden oligarcha się tym zajmuje, ale to jest przeniesienie problemu, bo ten problem nie zniknął. Jeżeli chodzi o części samochodowe,
To jest, te podróbki stanowią w tym momencie większość dostępnych części i tu nawet czasami są podróbek, czyli o co chodzi? Tak. Ktoś kupuje jakąś część jako analog chiński dobrej jakości, a dostaje analog chiński gorszej jakości, czyli już się podrabia podróbki do podróbek. Do tego doszło. Mamy ten przykład z olejami silnikowymi, który opisywaliśmy, gdzie około prawie 50% tam było. Połowa dostępnych olejów silnikowych nie jest oryginalna. Tak. To pokazuje skalę. I tu musimy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i z czego to się bierze. I ten olej silnikowy jest bardzo dobrym przykładem. Słuchajcie, jeżeli mamy normalny import-eksport, nie ma sankcji, no to oleje silnikowe, nie wiem, jakiegoś Castrola czy coś takiego, jadą z fabryki, są oficjalne kanały dostaw, jest oficjalny dystrybutor, jest oficjalna logistyka, więc mamy tą linię, ten łańcuch dostaw poddany cały czas kontroli. Nie ma potrzeby go w jakiś sposób mieszać, zmieniać, ani nic z tych rzeczy, on dojedzie do Rosji. Jeżeli te oleje są w oficjalnej dystrybucji zbanowane, no to trzeba to robić poprzez import równoległy. Wysyłać olej, powiedzmy z Turcji przez Kazachstan do Rosji poprzez różnych pośredników i wytracamy element kontroli. Wytracamy element kontroli nad produktem tej firmy. Ta firma nie ma wglądu do tego, jak to jedzie, gdzie jest przelewane. Wystarczy, że w kraju sąsiadującym z Rosją lub nawet w samej Rosji ktoś rozpocznie produkcję opakowań, które wyglądają identycznie, oczywiście nikt nie podda kontroli tego i naleje cokolwiek. Wtedy może sprzedawać to sieciom, mówiąc, że to jest z importu równoległego, więc nie jest to weryfikowane i poddawane kontroli. Tu temat sankcji otworzył drzwi do wielkiego przemytu i do wielkich możliwości podrabiania towarów. I te drzwi chyba nie mogą być zamknięte, jeżeli sankcje będą i zakaz importu niektórych produktów będą aktywne. Bo ja nie wyobrażam sobie. Nie, Rosjanie, pamiętaj, co chcą wprowadzić. W wielu gałęziach będą chcieli wprowadzić tylko swoje produkty. No bo to jest też walka. I jest dosyć silne lobby w poszczególnych, w zależności kto co produkuje, no to jest lobby, które jest za tym, żeby no tak naprawdę zakazać importu. No do tego się to sprowadza. Również oni mówią na początku tego importu równoległego, pamiętasz, z Unii Europejskiej. Tak. Dyskutowaliśmy na ten temat, że ale co z Chinami, bo tu też jest problematyczne. Ale krok po kroku, nie? Czyli taka autarkia, ale najpierw zakazujemy z Zachodu, potem być może z Chin też częściowo i tylko produkty rosyjskie. I według, wiesz, no niektórych, ty byłeś zwolennikiem tego, że to pomoże, no ja byłem, że to tak nie za bardzo, natomiast jest to cały czas pomysł na stole, nie? To możemy się spodziewać, że w przypadku, szczególnie tam, gdzie mamy te afery, no ktoś, co prawda to pogłębia według mnie, natomiast no ktoś może, to pamiętajmy, że to jest Rosja i oni mogą wpaść, że to rozwiąże im problem, jeżeli będą tylko dostępne produkty rosyjskie, no bo problem na przykład podróbek, przynajmniej częściowo według władz rozwiąże, nie? Czyli będziemy mieli sytuację taką, że nie ma importu. Myślę też, że nie, ale... Że jeżeli będziesz miał, wiesz, dostępny olej Castrol albo olej jakiejś ichniejszej produkcji, to ty chyba zdecydujesz się na ten Castrol, mimo że jest 50% szans, że on jest podrabiany, bo w tym rosyjskim to masz 100% szans, że to jest, wiesz, najprawdopodobniej gorsza wersja. No bo jeżeli nie masz konkurencji, no to też nie musisz się starać za bardzo o jakość. Tak, no właśnie, tutaj też jest tak. No to akurat mówisz to, co ja jakiś czas temu mówiłem, to
Tak, ale to nie zmienia faktu, że to może im... Dobrze, przejdźmy do tablicy, spójrzmy sobie na następne tam afery, bo sobie mówiliśmy podróbkową. Może jeszcze pokrótce tak, mamy aferę drzewną, o co chodzi z tą drzewną, być może nie wszyscy słyszeli. Tak. Afera drzewna dotyczy głównie drzewa opałowego i to się chyba mało, w polskiej prasie to w ogóle nie ma na ten temat informacji, w rosyjskiej jest, natomiast ponieważ to nie dotyczy większości społeczeństwa, bo większość społeczeństwa mieszka w miastach, w miasteczkach, a osoby, które mieszkają w Głubince, no na Głubince stanowią jednak powiedzmy tam około 15% społeczeństwa, a ich to najbardziej dotyczy, bo jeżeli chodzi o drewno opałowe, no to są olbrzymie wzrosty rok do roku, jeżeli chodzi o zwyżkę cen. Tak. I tutaj mamy też podobny schemat, również na tym Putin się pochylił, regiony miały to rozwiązać, miały być dotacje i z tym jest różnie. Są regiony, które gdzieś sobie z tym poradziły, a są regiony, które cały czas sobie nie poradziły z tym problemem. Są też informacje, że owszem, drewno się pojawia, ale potem w dziwny sposób znika, więc tu dochodzi element korupcji. Dochodzą tematy takie jak kredyty na drewno opałowe, gdyż ze względu na wzrost cen bardzo wiele osób nie stać na to drewno. Są zakazy wprowadzane, no bo oczywiście jak to w Rosji. No jest zakaz oczywiście eksportu. Tak, eksportu, ale też zakaz zbierania, z tego co pamiętam, że nie można sobie za bardzo zebrać, więc to są takie elementy, które no komplikują ten temat i myślę, że w tą zimę wielu ludzi po prostu nie będzie stać na opał. Albo będą musieli zobaczymy, no tak to oszczędzać, wszystko wskazuje, tak jak mówię, ta afera się akurat tak nie przebije jak afera na przykład ostatnia, jajowa, nie? Tak. Ale jeszcze tam mamy aferę gumową, to mówiliśmy w przypadku 3 helikopterów. 3 rzeczy, no to patrz. 3 rzeczy. Były problemy z oponami i ogumieniem i to było najczęściej podawane w sytuacjach ciężarówek wojskowych i tak dalej. Był temat prezerwatyw, więc tam też ogumienie. No i ostatnio uszczelki w helikopterach sparciałe montowali i trzeba będzie zrobić potężne przeglądy i sprawdzać, jaki rodzaj tych uszczelek został zamontowany, gdyż te, które wykryto, były używane, były mocno przeterminowane i groziły uszkodzeniem helikopteru w locie. Więc tu mamy po prostu ogólną obniżkę jakości, problem z dostępnością, z tymi prezerwatywami, co było, już nie pamiętam. No, kwestia była ceny, tak? Kwestia ceny, że drożeją dostępność i tak dalej, więc tak prozaiczne rzeczy mogłoby się wydawać, że guma, no to na taki duży kraj to nie powinno być problemem, natomiast jest problemem do tego stopnia, że muszą też się nad tym mocno pochylać. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o uszczelki, to można też rozszerzyć, pewnie za moment będziemy dowiadywać się o nowych aferach dotyczących całego kompleksu tego wojskowego, gdzie różnego rodzaju zamienniki będą stosowane i będzie się okazywać, że to jest właśnie niezgodne, niebezpieczne, będą defekty, bo to widzimy, tylko że te informacje no nie przebijają się do tej codziennej pracy, ani gdzieś do informacji, które są dla nas dostępne, a znowuż publikować to, co jakiś analityk rosyjski opisuje, nie mając weryfikacji tego, no to też byście oskarżali nas, że my sobie tutaj tworzymy te informacje. Tak. Natomiast tam dalej mamy też ciekawe afery, które tutaj nie wymieniliśmy. Afera walutowa, no związana oczywiście z tym rublem. Tak. No i tu cały chyba też schemat został zastosowany. I to jest też ciekawe, że w tym momencie, jeżeli chodzi o aferę walutową, to ta afera walutowa jest tymczasowo załatana przez eksporterów, bo mamy dane za listopad
91% eksporterów, czy albo 91% dewiz z eksportów została sprzedana. Czyli komisarze walutowi, którzy zostali wprowadzeni, czyli firma ma 2 dni, żeby sprzedać swoje przychody, działa. Czyli tu w tym momencie nawet nie jest zakaz, tylko nakaz, czyli nakaz sprzedaży, ale jak podaje Bank Centralny, w listopadzie wzrost, umocnienie rubla byłoby silniejsze, ale ludność zaczęła masowo skupować te dewizy, nie przejmując się tym, że one się osłabiają, tak? Czyli dolar się w listopadzie troszeczkę umocnił, tam o 4%, natomiast mamy listopad do września, 4-krotnie większe zakupy. Nie? Ale czyli bo też się pojawiły na rynku jeszcze dolary chyba, nie? To chyba też z tego, że te dolary się po prostu pojawiły na rynku, no bo jeżeli... Tak, one się pojawiły, no bo ci eksporterzy gdzieś tam... Wcześniej po prostu nie było ich, więc nie mogli, obywatele skupować. No, a teraz tam mogli, tylko były też, właśnie większej ilości trzeba było kupować po zawyżonych cenach. Tutaj faktycznie dostępność ich się zwiększyła dzięki narzuceniu eksporterom tak drakońskiego prawa, natomiast widzimy, że ten efekt już się kończy, czyli to umocnienie, te 4% w listopadzie, tego efektu nie ma, nie? Czyli to gdzieś już się wyrównało. Co więcej, eksporterzy, którzy teraz będą musieli ruszyć na zakupy, żeby kupić jakieś półprodukty, muszą skupić go z rynku, a dostępność go może być dużo mniejsza, więc ta cena będzie szła. Nie wiemy, tutaj ja bym tak nie wiemy też, co się stanie w styczniu, jak bank centralny, bo bank centralny, jeżeli ropa byłaby powyżej 60, no to w tym momencie będzie skupował walutę. Tak. Nie? A więc to też jest, jeżeli by się okazało, że oni by zaczęli skupować dosyć silnie tą walutę, no to mogliby też wpłynąć na cenę. Tutaj część analityków obawia się tego banku też centralnego. Nie wiemy też, jakie są plany poszczególnych firm. Czasami te firmy też nie wiedzą, co w przyszłym roku zamierzają robić, jeżeli chodzi o tutaj zakupy dewiz. Więc nie wiemy, jak się ten rubel będzie zachowywał, jeżeli chodzi o styczeń, a cały czas masz wysoką inflację, która napędza na pewno zainteresowanie ludności walutami, no bo mamy w tym momencie w historii w ogóle Rosji najwięcej gotówki na rynku i najwięcej gotówki w rękach obywateli. Tak, w całej historii nie było takiej sytuacji. Może gdzieś tam w latach 90., tak, ale wtedy nie było mierzone do końca. Tu warto wspomnieć, bo może nie wszyscy wiedzą, pieniądz papierowy bardzo napędza inflację, jeżeli jest w obiegu, a jeżeli go jest historycznie dużo, no to tylko i wyłącznie to będzie świadczyć o tym, że inflacja nie będzie się zatrzymywać, nie? Tak, no to możemy sobie jeszcze przejść, my tam mamy na tablicy kilka, to też wyjaśnimy, jak to wygląda. Paliwowa, walutowa, podróbkowa, lekowa mówiliśmy, i jajowa, i kurczakowa. O tym chyba ostatnio bardzo dużo mówimy. Zaczęło się od kurczaków, natomiast teraz chyba jest głośniej na temat jaj. Te kurczaki trochę przycichły, ale co nie oznacza, że one ta afera została rozwiązana, bo cały czas mamy braki, jeżeli chodzi o zarówno jaja, jak i jeżeli chodzi o kurczaki. Tutaj liczba tak naprawdę regionów, gdzie brakuje jaj, no jest jakaś ogromna. No można powiedzieć, że połowa już regionów w Rosji boryka się z niedoborami oraz wysokimi cenami. Ty, Paweł, ja sobie coś właśnie uzmysłowiłem, bo afera kurczakowa była pierwsza i strasznie drożało kurze mięso. Co jak część z tych rolników wpadła na pomysł, że te kury, które niosą jajka, to oni je ubiją i sprzedadzą na mięso, bo więcej zarabią i dlatego nam teraz ta jajowa wybuchła w twarz. Wiesz co, wydaje mi się, że to są różne, ale to jest Rosja. To jest Rosja, nie? Tak sobie teraz brakuje i rosła cena, no to się opłaca, no co zrobić? Szybki biznes, nie?
No nie wiem, no w każdym razie obie afery w jakiś sposób są połączone ze sobą, schemat jest wciąż ten sam, tak jak Paweł to rozrysował, wzrost cen, zaprzeczenie, że rosną, dalszy wzrost cen, Putin i tu po kolei wszystkie te elementy trwają, natomiast nie ma jeszcze tych ostatnich punktów, czyli rozwiązania i ogłoszenia sukcesu. No i mamy tu jeszcze, Paweł, na tablicy aferę wieprzową ze znakiem zapytania, czyli w czasie przyszłym niepewnym. Tak, ja ją umieściłem, dlatego że jest bardzo dużo informacji od producentów wieprzowiny, że są zmuszeni do podniesienia cen. Czyli pierwszy element całego... Pierwszy element, który widzieliśmy w przypadku kurczaków, no bo dlaczego jest bardzo dużo podobieństwo do afery kurczakowej. Tak, czyli wysoki eksport związany z kursem rubel-dolar. Jeżeli chodzi o świnie, no to mamy oczywiście rynek chiński otwarty. Z drugiej strony dosyć znaczny wzrost kosztów. Mówimy antybiotyki, pasze, to co widzieliśmy przy kurczakach. I tutaj też będzie większe prawdopodobnie zapotrzebowanie, no bo idą też święta. Najpierw będziemy mieli Nowy Rok, potem święta, więc to zapotrzebowanie na wieprzowinę na pewno będzie rosło, a mamy jeszcze jeden efekt. Jak nie ma tych kurczaków, to nie bierzesz mięso inne, nie? To jednak Rosjanie chcieliby na te święta, no ta wieprzowina jest dosyć popularna w Rosji. A więc tu można by się spodziewać zwyżki cen, no bo będzie duże zapotrzebowanie na rynku krajowym. Cały czas jest zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o eksport. No i może się pojawić taka sytuacja, że tak naprawdę lada tydzień ta afera wieprzowa, ta afera świńska powinna wybuchnąć. Kiedy? Bo jest jeszcze jeden element, społeczeństwo. Wtedy, kiedy nagłośnią to gazety też. Społeczeństwo i panika, nie? Bo wiesz, idziesz, obserwowałeś, że kurczak rośnie, potem go nie ma, potem obserwowałeś, jaja drożeją i później ich nie ma, a teraz obserwujesz, że wieprzowina drożeje i zaczynasz myśleć, nie? To lepiej kupić teraz, nakupić więcej, czy coś takiego, wiesz, rzucić się na to mięcho, bo później może go nie być. Tak. I może się nakręcić panika, nie? Więc to są te też... schematy, które widzieliśmy za komunizmu, czyli brak danego towaru pociąga brak następnego towaru, pociąga następny towar i możemy to zacząć obserwować w Rosji. Zobaczymy w jakiej oczywiście kolejności, ale myślę, że w 2024 będziemy świadkami czegoś takiego, czyli brak kurczaka, dobrze, no to kupujemy wieprzowinę, wieprzowina drożeje, bo coraz więcej ludzi kupuje, ona jeszcze bardziej drożeje, zaczynają się niedobory, jeszcze bardziej drożeje, zakaz eksportu, nie? A więc te wszystkie elementy, które przy kurczakach widzieliśmy, prawdopodobnie będą się powielać przy następnych produktach spożywczych, a czeka nas prawdopodobnie problem ze zbożami. No, ktoś mógł powiedzieć, że to już zupełnie zgłupieliśmy. Natomiast no, mieliśmy już pierwsze te zakazy, czyli zakaz sprzedaży mąki i durum, która jest tylko częściowo potrzebna w przypadku niektórych tam wypieków, bardziej do makaronów, powiedzmy w Rosji jest używana, tak, czy nie wiem, produkcji pizzy. Natomiast mamy też dane od producentów, szczególnie żyta, że te zbiory, jeżeli chodzi o żyto, były słabe, a jednak ten chleb, powiedzmy, żytni stanowi jakiś procent rynku. Jeżeli go zabraknie, trzeba będzie kupować pszenny, a są duże kontrakty i jest duży tutaj akurat nie szary eksport, a duże kontrakty, być może szary też istnieje, nie można tego wykluczyć, ale są duże kontrakty rządowe i duże kontrakty z Chinami i z Iranem. Tak, długoletnie, na duże kwoty, duże wolumeny. I tu warto też wspomnieć o jednej rzeczy.
W zeszłym roku zbiory ogólnie zbóż w Rosji były większe niż w tym roku, natomiast zakontraktowana ilość eksportowa albo gotowość do wysyłku eksportu Rosji pozostał niezmieniony. Czyli tak jakby na rynek krajowy zostało według Ministerstwa Rolnictwa przeznaczone i to chyba za 20-30% mniej niż w zeszłym roku. Więc te braki można poniekąd już wiadomo, że będą, no bo jest mniej zboża, bo eksport musi zostać taki sam, żeby po prostu zapełniać kasę państwa, mimo że zbiory były niższe, no to koniec końców musi się to przełożyć na wzrost cen, no i ewentualnie jakieś braki w przyszłości, które uruchomią cały ten ciąg przyczynowo-skutkowy, ale oczywiście może nie na wszystkie zboża, ale tak jak wymieniłeś, tu żyto, tu durum, natomiast jeżeli tego braknie, no to oczywiście się będzie zastępowało innym zbożem i to znowu... Tak, i tutaj część z Was powie, no ale co tam mówicie, jakieś tam chleb, mięso, Rosjanie mogą tylko kasza, kartoszki i alkohol, tak, jakiś mocniejszy. No i tu nie mamy dobrych informacji, bo mamy wzrost na kaszach, jeżeli chodzi o ten rok. Jeżeli chodzi o kartoszki, to zobaczymy, bo mieliśmy wzrost, natomiast zbiory były udane. Wydaje się, że tu nie będzie jakiegoś znacznego wzrostu, ale tak jak mówię, zobaczymy, bo może być znowuż większy popyt. Może być podpisany duży kontrakt rządowy znowu na eksport. Tak. Na ziemniaków. No może, to też nie możemy wykluczyć, że ten mechanizm tutaj też zadziała. Tak. Natomiast niedobre informacje, jeżeli chodzi o alkohol, bo alkohol o 10% od stycznia idzie, no bo wzrasta akcyza. Mówiono o tym, że o 7% wzrośnie, a wszystko wskazuje o 10%. Gdzie w tym roku już o ile? Kilkadziesiąt procent można powiedzieć. No kilkanaście chyba, wiesz, kilkadziesiąt to chyba nie, ale kilkanaście nie, no, około 20. Poszedł w górę. Natomiast na pewno ten nielegalny alkohol rośnie, bo to jest kwestia tej ustawy dotyczącej dostępu do alkoholu medycznego i tam będzie zwiększona właśnie akcyza na alkohol medyczny, który często służy do wyrobu nielegalnego alkoholu i jest takim benchmarkiem dla gorzelni. W zależności jaka jest cena, te gorzelnie po prostu muszą mieć taniej ten surowiec, bo inaczej to ktoś kupi legalny, medyczny i z niego wyprodukuje. I tutaj mamy wzrosty, no więc zobaczymy, tak? Ogólnie jeżeli chodzi o życie, no to widzimy, że tak, 2022 wojna nie dotyka społeczeństwa, tak? Społeczeństwo mówi, sankcje, jakie sankcje tam? Nic takiego, nie? Mamy też 2022 rekordowe dochody z ropy, z gazu, jeżeli chodzi o budżet, do połowy roku świetlana wręcz przyszłość, można prowadzić wojnę, można Europa w szoku, na rynkach po prostu niesamowite wzrosty, panika, ceny gazu ale rosną problem siedmiokrotnie. Już się pojawił, słuchajcie, pod koniec dla rządu, pod koniec 2022 nadwyżki, które firmy posiadały oraz rząd z podatków skończyły się we wrześniu, tak? Tam widzimy pierwszy raz, pojawia się coś takiego, co w Rosji dawno się nie pojawiło, czyli deficyt. Ten deficyt utrzymuje się do końca roku, powstaje dziura budżetowa, ta dziura utrzymuje się w 2023, w tym roku ona jest zmniejszana przez rolowanie wydatków, czyli takie można powiedzieć sztuczki księgowe oraz zwiększone wpływów z VAT-u związane z inflacją, ale 2023 pierwsze oznaki wpływania konfliktu i sankcji na społeczeństwo. Tak. I to można powiedzieć, że tak naprawdę jesień 2023. A więc mamy tą dynamikę. Latem się zaczęło i tak od jesieni właśnie wybuchały nam te pojedyncze takie informacje. No i one pączkują. Nie? Że I one pączkują 2024, zobaczymy co nam przyniesie. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj poprawy, jeżeli chodzi o te aspekty, bo widzimy, że nakłady, obłożenie obywateli różnego rodzaju daninami i podatkami się zwiększa, no bo
Z jednej strony inflacja to jest podatek, wiadomo, i to będzie cały czas, ale z drugiej strony też co widzimy, wzrost stopy procentowej w 2023, dosyć znaczny, o tym wielokrotnie mówiliśmy, to też jest bardzo duże obciążenie dla obywateli przede wszystkim. Nie wrzuciliśmy na tablicy afery zadłużeniowej. No tak, no to nie wiem, czy afera? No afera No, w sumie. tak. Ona będzie w 2024 najbardziej, z tego co widzimy, rezonować. Oczywiście najbardziej będą się przebijać te spożywcze, no bo nic nie przebija się, szczególnie w Polsce też, tak? Jak widzimy kolejki gdzieś po jaja, kolejki po wieprzowinę i jakieś inne tutaj elementy. Tam będą to będzie rezonować. Indywidualne tragedie w zaciszu domowym, nie? Bardziej tak, natomiast te problemy, że nie będzie można spłacić kredytu, no to będą dotykać prawie połowy rosyjskiego społeczeństwa. Tak. I tym oto akcentem myślę, że temat wyczerpaliśmy. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, jeżeli Wam się materiał podoba i chcecie informować innych o tym, że tu takie rzeczy są kręcone specjalnie dla Was, możecie podawać ten materiał, informować, że oglądacie Kremlinkę. Nam będzie bardzo przyjemnie z tego powodu. Ze swojej strony wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Trzymajcie się. Miłej nocy. Do usłyszenia.